dobry, kłaniamy się Państwu pięknie. Dagmara Kowalska. Bartłomiej Pomianowski. Kontynuujemy naszą kolejowo-historyczną podróż. Tym razem w ramach cyklu Urzędu Transportu Kolejowego Zabytki kolejnictwa ocalić od zapomnienia zatrzymaliśmy się na pięknej i wyjątkowej stacji kolejowej. Jesteśmy w Wielkopolsce, dokładnie na dworcu w Nojewie. Wiesz, że kiedyś w dzieciństwie marzyłam o tym, żeby mieszkać w takim miejscu? A właśnie, a jakie można mieć marzenia w dzieciństwie? Jeden chce być prawnikiem lub lekarzem, ktoś inny aktorem, a jeszcze inni marzą właśnie, żeby mieć dworzec lub żeby być strażakiem na przykład. No i okazuje się, że te dwa ostatnie marzenia można połączyć w jedno. Zrobił to kapitan Tomasz Węsierski, którego dziś jesteśmy gośćmi. Z jednej strony jest wykładowcą w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, natomiast z drugiej strony jest właścicielem tego przepięknego dworca. No i przede wszystkim miłośnikiem kolei, bo ten obiekt, słuchajcie, do 2015 roku był własnością PKP, ale długich 17 lat czekał na nowego właściciela, na kogoś, kto to kupi. No i właśnie człowiek, którego dzisiaj odwiedzamy, kupił to miejsce, wyremontował dworzec, wieżę ciśnień, którą widzicie kawałeczek dalej za nami, także fragment istniejącej, ale nieczynnej linii kolejowej, a także zaczął rozbudowę nowej wąskotorówki razem z rozjazdami. Co strażak robi na stacji kolejowej? Trudno na to jednoznacznie odpowiedzieć. Jestem miłośnikiem kolei. Co prawda moja praca w Straży Pożarnej też mnie bardzo mocno satysfakcjonuje, dlatego że się zajmuję de facto chemią w Straży Pożarnej, czyli ratownictwem chemicznym. Natomiast nikt nie powiedział, że jednego i drugiego zamiłowania nie wolno połączyć. Nojewo wyglądało tak samo jak Kikowo. Tak jest. Możemy sobie zobaczyć, w jakim stanie wyglądało Nojewo przed remontem. A ile czasu trwał remont? No powiem, że kupiłem to we wrześniu 2015, remont się rozpoczął parę miesięcy później, no więc parę lat już rewitalizacja dworca trwa. Bo to jest proces. Tak, no bo żeby uzyskać wszelkiego rodzaju zabytkowe elementy, żeby wszystko odtworzyć, no to jest proces bardzo długotrwały. Podejrzewam, że będzie się toczył do końca mojego życia. Pytałam o wieżę ciśnień, bo tutaj na miejscu, na dworcu kolejowym w Nojewie jest mnóstwo różnych budynków, nie tylko sam dworzec, no właśnie wieża ciśnień choćby. Który był w najgorszym stanie? Do którego musiałeś się najbardziej To znaczy w najgorszym stanie był budynek gospodarczy, dlatego że on, można powiedzieć, że pękł na połowę, po drugie było najwięcej elementów z stolarki do wymiany. Można powiedzieć, że większość elementów dachu została po prostu zrekonstruowana od nowa. No właśnie, bo tutaj w tym budynku wszystko powinno być oryginalne, bo przecież to jest zabytek z 1908 roku. Jaka jest historia tych elementów zabytkowych? To znaczy, no, elementy zabytkowe, które tutaj są, wymagają, powiedzmy, dość dużej ilości nakładów, zwłaszcza w pozyskiwaniu, no, bo choćby stare kontakty, jeżeli chodzi o kwestie dachówek, to są dachówki z 5 różnych obiektów, ale oczywiście musiały być oryginalne. Powiedzmy jeszcze raz o tych kontaktach. Skąd je wziąłeś? Jakie to są kontakty? Kontakty są często z różnego rodzaju opuszczonych obiektów, giełd staroci, część jest podarowanych. No, chodziło o to, żeby też pokazać, jak wyglądała choćby kiedyś elektryka. Lokalizacja tego punktu jest bardzo dobra. Jest to bardzo dobry punkt na zrobienie ekspozycji, stworzenie muzeum, a przede wszystkim jest to bardzo dobre miejsce pod kątem turystycznym. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy na Pojezierzu Sierakowsko-Języchowskim. W sumie to jest zaledwie 70-80 km, można powiedzieć, od Poznania. Mówimy oczywiście o centrum Pojezierza, bo samo Nojewo to jest jeszcze bliżej, bo to jest 55 km zaledwie. Więc trudno sobie wyobrazić bardziej dogodny punkt na turystycznej mapie Wielkopolski. Nojewo
Kolejowo było zawsze niezwykle ważną stacją na linii kolejowej z Szamotuł do Międzychodu. Była to jedna z kilku mijanek, gdzie spotykały się lokomotywy. To tutaj parowozy pobierały wodę, na stacji były też semafory kształtowe. Dziś na miastkę dawnych czasów poczuć można w dawnym budynku poczekalni, gdzie znajduje się muzeum. Mamy tutaj stare rozkłady jazdy, mapy, kolekcje kilkudziesięciu tysięcy biletów kartonowych, a także mundury kolejowe. Ważnym elementem funkcjonowania stacji kolejowej była kasa biletowa. Kiedyś były bardzo popularne bilety kartonowe. Ostatnie kasy z biletami były zamknięte w końcu 2004 roku. W jaki sposób to funkcjonowało? Braliśmy sobie bilet, wyciągaliśmy, wkładaliśmy do urządzenia zwanego komposterem, odbijaliśmy datę, a następnie przybijaliśmy pieczątkę. Tutaj mamy inne elementy. To jest na przykład taka nasza rzeźba z gwoździami kolejowymi. Z jednej strony jest to mapa Polski, z drugiej strony jest to element nasypu kolejowego. W to wszystko są powbijane gwoździe kolejowe z różnych odcinków, ze zniszczonych podkładów, z których te gwoździe zostały wyciągnięte. Tutaj mamy rozkład jazdy. Bardzo ciekawy, dlatego że po ściągnięciu farby okazało się, że pod napisem odjazd pociągu w kierunku Gorzów Wielkopolski zachował się napis Abfahrtrichtung nach Berlin. Jest to rozkład jazdy, który jest jeszcze z czasów pruskich. Bardzo ciekawie następowało uzupełnienie takiego rozkładu. Otwieraliśmy klapkę, wsuwaliśmy metalowe tabliczki i w ten sposób ten rozkład jazdy był układany. Znajdujemy się na terenie wieży ciśnień w Nojewie. Tutaj w czasach świetności kolei mijały się nawet 2 pary pociągów w ciągu doby. Wieża ciśnień była niezbędnym elementem infrastruktury kolejowej, ponieważ zapewniała bezawaryjny dopływ wody do parowozów. Dlaczego? Dlatego, że w przeciwieństwie do pompy za bardzo nie miało się co tutaj zepsuć. Wieża ciśnień działa na zasadzie grawitacji. Jak to wyglądało? Ciśnienie hydrostatyczne z wieży ciśnień wypychało wodę przez żuraw do kasty parowozu. Tutaj mamy parowóz TKT-48 z parowozowym w Międzyrzeczu, który obsługiwał właśnie trasę Szamotuły-Międzyrzec. Tutaj mamy taką bardzo ciekawą instalację elektryczną. Ona jest zbudowana po niemieckim Denkmalu. Denkmale to były takie pomniki, które budowano na część poległych żołnierzy niemieckich w czasie I wojny światowej. Po roku 1945 te instalacje były albo niszczone, albo właśnie przerabiane na choćby instalacje elektryczne, tudzież inne elementy wyposażenia. Możemy sobie zobaczyć, z tyłu są imiona i nazwiska osób, które poległy w czasie I wojny światowej wraz z ich datami śmierci. Linia kolejowa z Szamotuł do Międzychodu na całym swoim odcinku uruchomiona została w roku 1908. Przez niemal 90 lat odbywał się tutaj ruch planowy. Przez ostatnich 30 lat pociągi zniknęły z torów. W ostatnim czasie linia pojawiła się w programie Kolej Plus i ma szansę na reaktywację. Nie oznacza to jednak, że na torach linii kolejowej 368 nic się nie dzieje. Jej najpiękniejszy fragment można przejechać drezynami. To co, jedziemy? Pół kilometra, powiem, że chyba najpiękniejszą linią kolejową Wielkopolski.
Niektórzy mogą się nie zgodzić, bo mogą na przykład powiedzieć, że Szwajcaria czarnkowska jest piękniejsza, ale myślę, że nie ma tylu obiektów infrastruktury, co odcinek między Nojewem a Szybskiem. Ta linia kolejowa zatrzymuje się tuż przed wiaduktem. Co to jest za miejsce? Ono się wiąże z jakąś historią? Znaczy, to jest najwyższy obiekt inżynieryjny tutaj na tej linii kolejowej. On ma swoją oczywiście historię, oprócz niewątpliwego piękna. W roku 1939 został wysadzony i po remoncie bodajże w roku 1941 został przywrócony z powrotem do ruchu. Natomiast z innych ciekawych rzeczy, oprócz aspektów widokowych, no powiem tak, dzisiaj to jest przede wszystkim frajda dla osób, które nie tylko chcą oglądać, ale jest na przykład dużo osób, które przyjeżdżają tutaj zjeżdżać na linach. Wskazuje na to, że ten potencjał turystyczny tego rejonu jest bardzo duży, zwłaszcza, że dzisiaj też ten profil turysty jest troszeczkę inny, ponieważ kiedyś to turysta chciał pojechać na tydzień, 2 czy 3 tygodnie na wakacje. Dzisiaj jest coraz więcej ludzi, którzy szukają doznań takich jedno-dwudniowych i skorzystanie z takiego pociągu, który powiedzmy wyjeżdża stosunkowo wcześniej, którym da się o sensownej porze wrócić, powoduje, że ten potencjał turystyczny takich powiedzmy od miejscowości niedaleko odległych od dużych miast wyraźnie wzrasta i mi się wydaje, że to jest duża szansa na rozwój turystyki tutaj w rejonie. To już 4. odcinek reportażu z cyklu Zabytki kolejnictwa ocalić od zapomnienia. Ich celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego polskich kolei oraz promocja właśnie tego środka transportu. Tworzymy ten cykl, ponieważ poprzednie edycje cieszyły się bardzo dużą popularnością i zyskały uznanie miłośników kolei, jak i środowiska branżowego. Reportaż ten to kolejna lekcja historii. Pokazujemy tu wyjątkową stację Nojewo, którą możemy dziś podziwiać dzięki ogromnej pasji kolejowej połączonej z zaangażowaniem i konsekwencją w działaniu jej obecnego właściciela. Tutaj każdy miłośnik kolei znajdzie coś dla siebie. Dziękuję za to, że jesteście Państwo z nami. To dowód na to, że kultywowanie historii kolei jest niezwykle ważne pod względem kulturowym i nasze działania mają sens.